Słuchajcie, jestem w Radomiu w szpitalu. Żebra i coś tam z kręgosłupem, ale siedzę sobie z kręgiem szyjnym, coś tam. Ogólnie chciałem wam powiedzieć, żebyście się nie martwili i trzymali dalej za mnie kciuki. Hej, witajcie, jesteśmy już w Słomczynie na torze rallycrossowym. Pokażę wam, jak wygląda kółko toru rallycrossowego. To jest prosta startowa. Przed nami jakieś, ja wiem, z 200 metrów prostej i później mamy pierwszy zakręt w prawo. Jedziemy rowerem jakby co. I tutaj macie w tej chwili cały czas po asfalcie. A tu mamy zjazd na Joker Lapa. Pojedziemy to kółko Joker Lapem. Joker Lap to taka inna alternatywa okrążenia. To jest takie okrążenie jakby dłuższe. Raz w ciągu całego wyścigu kierowca musi przejechać Joker Lapa. W dowolnej chwili, wtedy kiedy chce. Jak prowadzi, to wiadomo, że robi się to na końcu. A jak gdzieś tam musi walczyć, to Joker Lap pozwala mu omijać wolniejszych kierowców, oczywiście zachowując odpowiednią taktykę. I tutaj jest wyjście z Joker Lapa i tu w tym momencie wracamy na właściwy tor. A tutaj mamy najostrzejszy zakręt w lewo na całym torze. Jak widzicie, też jest asfaltowy i znowu prosta. Znowu prosta, jadąc tutaj ten odcinek wypuszczamy szeroko na zewnętrzną auto i tutaj mamy odcinek, kawałeczek betonu i za tym betonem wpadamy na krótki odcinek szutru, znowu kawałek betonu i już cały ten odcinek aż do prostej startowej jest betonowo-szutrowy. Mamy w prawo dosyć ostry zakręt, trochę dziurawo tu jest, no bo to rallycross w końcu. Tu ten odcinek toru jest taki zdradliwy, bo jak pojedziecie lewą stroną, to ta lewa strona jest miękka i potrafi wypluć auto na tą zewnętrzną bandę, a prawa strona, jak widzicie tutaj, gdzie jedziemy, jest betonowa. I na końcu tego szutru mamy taki ostry zakręt w prawo i zjeżdżamy z szutru na asfalt, który zawsze jest brudny, bo się nanosi tu syfu, więc ten zakręt jakby do połowy jest bardzo śliski. Ja przejechałem go na rowerze pewnie w kilka minut, a normalnie samochodem, supercarem robi się to jadąc poprawnie w około 44 sekundy. No i tu widzicie za mną z tyłu prostą startową. Jutro tam na końcu będę stał. Ciekawostka, tu mamy namiot, pod którym robi się badania techniczne zawodników. Zaraz wam pokażę. Właściwie to nie zawodników, tylko ich samochodów. Badanie techniczne polega na tym, że zważy się samochód, bo musi mieć określoną wagę. Samochód musi mieć też określone parametry bezpieczeństwa, odpowiednie pasy, fotele, system gaśniczy. Pokażę wam namiot z badaniem technicznym. Tutaj przejadę, a tego robić nie wolno. Tak wygląda badanie techniczne dla poszczególnych samochodów. Będziemy mieli takie tureckie namioty
i przyjdzie Adżahmar Adżah i rozpali sziszę. Będzie 21:14. Mamy jeszcze 45 minut do końca badania technicznego i chłopaki szykują furę i no i jedziemy na badanie techniczne. Na badaniu technicznym musimy zaplombować turbinę, ponieważ mamy zwężkę powietrza 45 mm w tej klasie i właśnie Krzychu zakłada drucik. Krzychu, zakładasz drucik? Tak. Taki drucik, na który założymy plombę, a właściwie założą nam plombę. To jest spowodowane tym, żeby zawodnicy nie oszukiwali i nie mieli większego dolotu powietrza niż jest przepisowy, bo ten dolot powietrza przede wszystkim ogranicza możliwość mocową silnika. Czyli powyżej tej zwężki nie wykręci się więcej niż 600 koni, bo to jest niemożliwe. Proste. Słuchajcie, sobota rano, jesteśmy przed biegiem treningowym. Chłopacy już szykują furę. Idziemy zerknąć, jak to wygląda. Mam założony piękny, nowy, końcowy element wydechu. Zobaczcie, jaki fajny. Wasiaczka. Tomek montuje kamerę, żebyśmy mogli coś zobaczyć z wyścigu. Krzysiu ostatnie rozdanie. Stoimy w teamie Automax, tak jak widzieliśmy wcześniej na treningu. Mamy dwa samochody, tu Robert Mazurkiewicz, on już jest w kasku, się rozgrzewa. Cześć Robert, wiemy, że nas słabo słyszysz. Powiedz nam, czym jedziesz i w jakiej klasie? Jadę Clio Maxi w klasie Super National. No, to tam, gdzie jest tyle samochodów, że mi palców u rąk i nóg brakuje, nie? Także wiecie, będzie ciężko, nie? Ale ładne takie. Właśnie palą, on wyjeżdża pierwszy na trening, ja jadę na końcu. Moja kochana Monia, zobaczcie co, jaka koszulka. No to po pierwszym przejeździe jest tak, nie? Dobrze jest. Chciałbym zapytać głównego sędziego o zasady linii, które są od startu, które w zeszłym sezonie przez wszystkich kierowców były nagminnie łamane, czyli każdy sobie zjeżdża, zanim skończy się ta linia 60 metrów. Ja bym chciał ustalić, ile możemy zjechać z tej linii, kiedy zostaniemy za to ukarani i czy są jakieś na przykład możliwości, żeby zjechać z tej linii, jak ktoś stoi przed nami w finale i musimy go minąć, bo to jest normalne. Odpowiadam wszystkim Państwu na pytanie Marcina. Regulamin w tym roku, nie wiem czy wszyscy zwrócili uwagę, określa tak, że linie 50 metrów obowiązują w biegach kwalifikacyjnych, gdzie wszyscy startujemy z jednej linii. Dobrze mówione. Dobrze. Właśnie byliśmy na odprawie z zawodnikami, na której oczywiście ja musiałem powiedzieć jako świeżak parę słów na temat tego, żeby nam nie sprawdzali gaci na przykład przed biegiem, tylko po, i to jak tam linie startowe, żeby były dobrze i parę takich innych pierdół. Teraz czeka nas pierwszy bieg kwalifikacyjny, który zaczynamy za jakieś 30-40 minut. No i w pierwszym biegu kwalifikacyjnym będzie losowanie, zobaczymy z kim się wylosujemy i z kim będziemy jechać. Pierwszy bieg kwalifikacyjny jest losowany, czyli po prostu komputer wylosuje, z kim jadę. Jest to mało sprawiedliwe. Wśród 18 zawodników będę miał 4 przeciwników, bo jedzie nas 5. Są 4 biegi kwalifikacyjne. Po 4 biegach kwalifikacyjnych najlepszych 12 dostaje się do półfinałów, a potem, tak jak w żużlu, z tych półfinałów 6 dostaje się do wielkiego finału. A tu praca w re, wszyscy czyszczą furę i sprawdzają śrubki i inne rzeczy, i reklamy też.
sprawdza skrzynię biegów, czy trójeczka będzie dobrze chodzić. A teraz idziemy do VIP-roomu. W VIP-roomie posiłki. Pokażę Wam teraz, jak wygląda ustawienie do pierwszego biegu kwalifikacyjnego do supercarów. Tu mamy supercary, tu jest mój numer. To jest numer biegu, jadę w drugim biegu kwalifikacyjnym. To jest Marcin Gagacki, to jest Darek Topoleski, to jest mój numer. Tomek Kuchar jedzie w ostatnim, czwartym biegu. Więc 3 najsilniejsze samochody, to jest czwarty, jadą w tym samym biegu kwalifikacyjnym. Z losowania pól startowych wynika, że kolega Kuchar znowu będzie miał łatwo. Czyli teoretycznie nikt mu nie powinien przeszkadzać. Więc Kuchar będzie miał czysty tor. No i powinien tę kwalifikację wygrać bez problemu. Natomiast my w trójkę będziemy musieli powalczyć. Troszkę. Pierwszy bieg kwalifikacyjny, przyjechałem trzeci. No, w ogóle pierwszy bieg kwalifikacyjny po 8 latach. I nie przyjechałem ostatni. To się liczy. Start równo z chłopakami, a reszta jakoś tam będzie, nie? Jakoś tam będzie. Dajemy ogień. Fura chodzi. Jurek, zmieniamy fit. Będę miał nowy fit i 50 koni więcej teraz. Moi najmłodsi fani. A tu chłopaki przymierzają koszulki. Wiśniak, ziomy z Nowego Miasta. 4 są? Są 4.
Drugi bieg kwalifikacyjny, dojechałem trzeci, ale troszkę porozbijałem auto. Właśnie chłopacy zdjęli zderzak. Tak wygląda przednia belka wyhamowana na tomku kucharze. Za szybko chłopaki ich po prostu hamują. Tu też przyłożyliśmy troszeczkę. Taki był piękny zagraniczny. Dla tych, którym się bardzo podobało, to teraz mówię wam, że mi się nadal podoba. Musi mieć ślady walki samochód, bo jak nie ma śladów walki, to jest dupa, a nie jazda. Trzeba zapierdalać. Tu kolega Cywiński przyłożył mi, zdemontował mi klamkę i troszeczkę przeflancował mi drzwi. Ale jest ok. Technicznie samochód dojechał do końca. Mamy obawy, że intercooler może być przedziurawiony, a taki fajny nowy. I dlatego, że może być przedziurawiony, to musimy to wszystko podkręcać. Jurek to ogarnia, sprawdzamy zawieszenie i szykujemy się do trzeciej kwalifikacji, ostatniej dzisiejszego dnia, którą no, trzeba będzie pojechać. O ja pierdolę. Słuchajcie, jestem w Radomiu w szpitalu. Żebra i coś tam z kręgosłupem, ale siedzę z kręgiem szyjnym, coś tam. Ogólnie chciałem wam powiedzieć, żebyście się nie martwili i trzymali dalej za mnie kciuki. Słuchajcie, koniec pierwszego dnia kwalifikacji. Właśnie wyszedłem ze szpitala. Mam połamane żebra i trochę tam z kręgami szyjnymi coś nie tak, ale sobie wyszedłem z tego szpitala. Pokażę wam, co się stało. Znaczy, już wam pokazałem pewnie w tym filmie, co się stało, ale chciałem, żeby Krzysiek powiedział parę słów na temat auta, jakie są uszkodzenia i tak dalej, bo ja słabo się ruszam ogólnie z tymi żebrami. Krzysiek, powiedz nam, co się stało, jeśli chodzi o straty w samochodzie, bo cała akcja jakby była widoczna na filmie. Stało się to, co się stało. Po prostu Łukasz się zatrzymał, bo miał przebite koło. Ja, nie widząc nic w kurzu, uderzyłem prosto w niego lewym tylnym kołem i lewą częścią karoserii i odczułem to tak, że te żeberka puściły, no i karetka, i wyciągali mnie na noszach strażacy. A oni mówią, że się denerwowali, a nie powinni się denerwować. Chodź, odwróć się, stań tu do mnie. Powiedz mi, co się stało z autem? No tak, postanowiłeś przeprowadzić testy zderzeniowe. Testy zderzeniowe auto przeszło 5 gwiazdek NCAP. No ale jednak twardość tego samochodu spowodowała, że trochę coś się złamało w tobie. Tak, tak. A pokażę wam jeszcze, co napisali mi na szybie. Tutaj przeczytam wam. Go hard or go home. No i niestety home teraz będzie, bo już jutro nie pojedziemy. Lekarz zawodów mnie nie dopuści do jazdy z połamanymi żebrami i z kręgami szyjnymi. Ja pokażę wam, co z autem.
Tak to wygląda z tej strony. A tutaj mamy dziurę ogólnie. Dziura jest taka, że ta karoseria to się tak trzyma. Nie mogę jej pociągnąć, ale ona się tak trzyma. A tu Łukasz przyszedł właśnie, to w Łukasza uderzyłem zupełnie niechcący. Mam nadzieję, że jutro wygra za mnie, bo ja już nie wygram jutro, ale on może. Ale chyba twoim autem. No moim nie pojedziesz, bo raczej zobacz jaka jest astronomiczna dziura tu. I to wszystko tu się wgniotło, jak widzicie koło leży, amortyzator mamy połamany. Wahacze, nie wiemy co z mostem. Ogólnie tego nie robimy, ponieważ kierowca nie pojedzie, czyli ja nie pojadę. Takie są zasady w rallycrossie. Jeśli kierowcy wyciągają na sztywnych noszach z samochodu, a nie mogą wyjść o własnych siłach, to jakby moja licencja traci ważność i ja już nie mogę jechać, aż nie przejdę kolejnych badań lekarskich, a nie przejdę ich z połamanym żebrem. Więc no tak to wygląda na dzisiaj. Szkoda, że te zawody tak się skończyły dla mnie. Ale jestem zajebiście uśmiechnięty. Przyszło mnóstwo kibiców i tych, którzy jutro przyjdą. Czyli ci, co przyszli w niedzielę, to ich przepraszam, że mnie nie ma. No ale póki trzymają wszystkie piguły i te zaszczyki znieczulające, to muszę się udać do chaty. Pokażę wam jeszcze furę. Krzysiu, powiedz mi, klatka cała. Klatka jest cała, więc to jest najważniejsze. Auto jest jak najbardziej do odbudowania. Nawet moglibyśmy je przygotować pewnie na te zawody, ale ponieważ no, Marcin się już nie nadaje na jutro, to też nie ma sensu tego samochodu tak na szybko naprawiać, ale na pewno na Toruń będzie już gotowe. Szyba nam pękła, jedna nam wypadła, ale pokażę wam w środku jak wytrzymuje fotel, fotel zresztą złamał mi żebra, ale ten fotel ogólnie jest cały. Podobno jak mnie tu nie było, to było tu tyle ludzi, co tu jeszcze nigdy nie było i żadnym mistrzostwem nie przebije tego fejmu, który zrobiłem na torze. Szym mówi, że kuchar sobie o moją tabliczkę z wrażenia rozbił głowę. Wszedł zobaczyć co się z tobą stało, ale niestety nie zauważył tabliczki i rozciął sobie czoło. Czyli krzywdy na torze mu nie zrobiłem, a on sobie sam krzywdę zrobił u mnie. Zobaczcie. Fotel jest cały, klatka jest cała z tej strony. Nic się nie stało z klatką, klatka jest ok. Ale mamy troszeczkę dziur. O, tu mamy próg wgięty. Dosyć mocno. Zobaczcie. Mamy trochę przestrzeni. Cała góra. Nad kole. No i połamane całe zawieszenie. Więc to tak straty są, nie? Straty są. Dobra, słuchajcie, żebra będą się goić. Jak się zgoją, to ja wsiądę z powrotem i zleję im wszystkim dupy, bo nie mam innego wyjścia. Focus build musi trwać. Dzięki wam za oglądanie tego odcinka. Sorry, że mnie nie ma w niedzielę. No i bierzemy się za pracę nad samochodem. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about.